Cześć, witam w drugiej części z wyjazdu na kemping KOA w okolicach Santa Cruz. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym dniu kempingu i wybraliśmy się do Redwoods. Także zapraszam na film. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek się podobał. Jeśli tak, to ten będzie równie ciekawy. Jedziemy. Przyjechaliśmy do Henry Cowell State Park. No i właśnie idziemy na spacer. Pogoda jest trochę taka deszczowa, tak mrzy. Dosyć nieprzyjemnie, ale pod drzewami ma być ok. Zaraz to sprawdzimy. Co jeszcze? Wjazd do tego parku kosztuje dyszkę. Jest blisko Santa Cruz. No i zaraz wybierzemy sobie trasę, którą będziemy się przemieszczać. Którą trasą idziemy? Redwood Island. Douglas You are Area. here. A jest kilka tras do wyboru. Jesteśmy z dziećmi, więc wybierzemy coś w miarę ładnego. Zobaczymy, czy coś da się nagrać. Już widzę, że jest całkiem ciemno pod tymi drzewami, ale nie pada. A my oczywiście nie przygotowaliśmy się na pogodę deszczową w Santa Cruz w kwietniu. No i nie mamy nic przeciwdeszczowego. Zobaczcie, tak wygląda drzewo ścięte tutaj w 1934 roku. Czyli widzimy całą historię narodziny Jezusa. Tyle sobie rosło i w 1934 ktoś wziął je, oddzielił, ale jak fajnie widać tutaj te słoje. No, idziemy przez historię. Chiny wynalazły papier. I tak sobie rosło do roku 1934. A, nikt go nie ściął, ono się po prostu przewróciło. Ciekawe. No, takie duże te drzewka. Może nie jak sekwoje, ale duże. Wysokie. Robi wrażenie. No i słuchajcie, jesteśmy pod najwyższym drzewem w Redwoods, a ja muszę się przyznać bez bicia, że powiedziałem Wam przed chwilą głupotę. Byłem przekonany do tej pory, że sekwoje są najwyższymi drzewami na świecie. Okazuje się, że właśnie w Redwoods znajdziemy najwyższe drzewa, przynajmniej według tej informacji tutaj. Ono jest wyższe niż Statua Wolności na przykład i ma dokładnie 375 stóp. Na metry będziecie musieli sobie sami przeliczyć i wygląda, da się je zobaczyć, jest tak olbrzymie, że nie wiem, czy to kamera, ojejku, nie no, bo tutaj obok niego tak jakby rosną jeszcze dwa kolejne, końca nie widać, wysokie. Nie wiem, czemu mi się pomyliło z tymi sekwojami, ale nieważne. O, może tutaj będzie lepszy widok, ale też ono tak jakby tutaj ma główny pień, tu ma jakiś boczny, tam ma jakiś kolejny boczny i idzie sobie do samego nieba.
A ja przy okazji sprawdziłem jeszcze, przeliczyłem tą wysokość na metry. 375 stóp to jest 114 metrów i chyba 30 centymetrów. Także naprawdę wysoka bestia. No, idziemy w deszczu taką ścieżką. W ogóle powiem Wam, że Kalifornia jest tak niesamowitym stanem i pięknym stanem, chyba według mnie, według mojej oceny, oczywiście najładniejszym z tych wszystkich, albo jednym z najładniejszych, które są w Stanach Zjednoczonych. Są tutaj takie kontrasty. Jedzie się na przykład gdzieś przez Central Valley, czyli Highway 5 na przykład, i dookoła jest wypalona trawa i nagle wjeżdża się w takie miejsce jak to, jak Redwoods, czy góry Sierra Nevada, czy nie wiem, Yosemite, właśnie Sequoia. Naprawdę super obserwujemy sobie widoczki tutaj. Zdaje się, że prawo jest tu takie, że to co spadnie, powali się, zostaje i sobie gnije, nikt tego nie rusza. No i dobrze. Drzewko tylko tutaj przecięte w miejscu, gdzie jest ścieżka, żeby można było przejść, a reszta leży i sobie gnije. Jakieś żyjątka sobie z tym pewnie zaczynają żyć. A tutaj proszę, rzeczka sobie płynie. Tam nie wiem, czy widać, jakiś ptaszek sobie siedzi. A tam ktoś ma swój domek. I kolejne piękne widoczki. Inny, wiesz, inny rodzaj. Przytulanka. Ale powiem wam, że spoko, że one nie muszą się bawić, bo nie one się nie bawić, bo ale że może Pies przytulanka. to jest zajebiste, nie? No one się tacy kompletnie wywalone, nie? Tak. No dobra. No i tak. Skonsultowałem z szeryfem i teraz już rozumiem, czemu uważałem sekwoje za najwyższe drzewa. One są największe, one są po prostu grubaśne, jak na przykład General Sherman. Natomiast właśnie w Redwood są to drzewa najwyższe na świecie i no nie musicie jechać do sekwoi, żeby zobaczyć właśnie te najwyższe drzewa, bo tam jest dość też trudno dojechać, może nie trudno, ale trzeba sobie zarezerwować trochę więcej czasu. A jak jesteście właśnie w okolicach San Francisco, bądź robicie sobie przejazd jedynką wzdłuż wybrzeża, no to jest idealne miejsce, żeby podjechać i zobaczyć właśnie takie widoczki. Zobaczcie, jaki ślimak. Takiego jeszcze nie widziałem. A tam szeryf ze swoimi psami. Wracamy do samochodów tą samą ścieżką. Reszta grupy poszła drugą, gdzie nie można prowadzić psów. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Maćka, to Cześć, cześć. to koniecznie zacznijcie, szeryf USA. No i to by było na tyle z Redwoods. Teraz jedziemy do Santa Cruz na jakiś obiadek i później może jak pogoda pozwoli, to pokręcimy się tam i może nawet zejdziemy na plażę. Także zostańcie. I zobaczcie, przejechaliśmy dosłownie 9 mil z Redwoods do Santa Cruz i jaka jest piękna pogoda. W końcu słońce. Przez ostatnie 3 dni albo lało, albo mrzyło, albo kropiło, albo było pochmurno. Ale w końcu mam nadzieję pogoda
ustabilizuje się i będzie przez resztę wyjazdu właśnie taka jak teraz. Że my zaparkowaliśmy nasze samochody. Parking tutaj przy ulicy 2,25 za godzinę. Można płacić 25 centówkami, ale można też zapłacić aplikacją. Po prostu podjeżdżacie. Jest specjalny kod, który trzeba zeskanować i dalej aplikacja Was poprowadzi. Można zapłacić przez tą aplikację, można zapłacić Google Pay, Apple Pay, można zapłacić kartą kredytową, także opcji jest dużo do zapłaty. No, jeśli chodzi o te 25 centówki, no to na pewno jeśli będziecie tak płacić, musicie się przygotować na to, żeby mieć ich dużo. A 2,25 za godzinę to jest ile? 9 25 centówek, także trochę tej blachy trzeba mieć w kieszeni. Dobra, my idziemy teraz poszukać czegoś do jedzenia. Jak zwykle, jak jesteśmy nad oceanem, to pewnie wiedzie... O, myślałem, że mi samochód coś tam pikania. Pewnie wiedzie clam chowder, ale zobaczymy, co tu dobrego można znaleźć. Jesteśmy na molo w Santa Cruz. No i w końcu takie widoki, jak lubimy. Piękne niebieskie niebo, plaża, pusta plaża. Pogoda przez ostatnie dni nie rozpieszczała, więc może dlatego jest mało ludzi. Zresztą za nami jeszcze te chmury widać. Ale miejmy nadzieję, że je przewieje. No i niestety skucha. No dogs. Także możemy sobie popatrzeć ewentualnie na molo. Ale tutaj dzisiaj nie zjemy w żadnej z tych knajp, która właśnie tam się znajduje. Także szukamy czegoś innego, co jest przyjazne dla psów. A zobaczcie, już po drugiej stronie tego mola, tu jest to molo, tak, które można zresztą wjechać samochodem za opłatą. Po drugiej stronie tego mola już coś się dzieje. Mamy dzieci tutaj, które grają sobie w siatkówkę. Tam dalej gdzieś w tle widzę jakiś park z diabelskim kołem i innymi takimi rzeczami. Ale zobaczcie, ile tu jest w ogóle tych boisk do siatkówki. Raz, dwa, 3, 4, 5, chyba 10 w sumie. Super. A jeszcze taka ciekawostka odnośnie tego, co się dzieje w całej wspaniałej Kalifornii. Od tych dużej ilości bezdomnych, którzy są po prostu wszędzie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam pod tym molo na piasku jest przynajmniej jeden namiot, w którym właśnie mieszka jakiś bezdomny. To jeśli chodzi o ilość, to nie jest dużo. Natomiast słuchajcie, są takie miejsca, gdzie po prostu to jest masakra. Jedzie się jakąś autostradą i na przykład jest zjazd z autostrady, jest wiadukt i po prostu pod tym wiaduktem jest pierdyliard namiotów, gdzie żyją bezdomni. Straszne widoki, szczególnie jak na tak rozwinięty kraj, jak Stany Zjednoczone. Z czego to wynika? Chyba z łatwego dostępu do dragów, to raz. Z tego, że na każdą pierdołę lekarz przepisze Wam opiaty. Boli Was, kurczę, koniuszek palca czy czubek nosa, to dostaniecie bez problemu opiaty. No i tak się ludzie uzależniają i później kończą jak właśnie kończą. No a z drugiej strony nie ma pomocy tak naprawdę od państwa. Widziałem jakiś reportaż gdzieś, a może to było na YouTubie, o gościach, którzy pomagają narkomanom i bezdomnym. Większość z nich to narkomani. I przynoszą im, słuchajcie, czyste igły na przykład. Albo jest miejsce, gdzie można, w Kalifornii oczywiście, gdzie można iść i sobie w sterylnych warunkach w żyłkę
wstrzyknąć dawkę. No to kurna, no taka pomoc to... No to nie jest pomoc. Także smutne. W ogóle są jakieś rozgrywki teraz. Jest kilka zespołów. A ja się troszeczkę pomyliłem z liczbą boisk. Nie ma ich 10, tylko 18. No i słuchajcie, straszna skucha. Nigdzie nie puszczają z psami, oprócz service dogs. Czyli jak masz service animal, welcome, ale zwykłe psy niestety nie. Jeszcze się przejdziemy, może coś tu się znajdzie. W Monterey nie było żadnego problemu, żeby w większości restauracji wejść ze zwierzakiem. A tutaj niestety lipa. A jeszcze taki piękny mural. No. Finalnie przejechaliśmy do miejscowości Capitola, która jest delikatnie na południe, tak na południe od Santa Cruz. I tutaj będziemy coś jeść, no ale zobaczcie, tutaj też jest pięknie. Zobaczcie na tą plażę. I zatoczka. Znaleźliśmy restaurację, gdzie można wejść z pieskiem i do tego oprócz pizzy jest też clam chowder, gdzie wszyscy będą zadowoleni. I idziemy do Britannia Arms. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobre. W zasadzie restauracja przy samej plaży. No i takie ceny w restauracji nad samym oceanem. No oczywiście będziemy jedli clam chowder. To jest jako appetizer, więc podejrzewam, że ten bowl to nie będzie taki duży bowl wcale, no ale $8. Cena zachęca. Tu mamy kids menu, $12,5 każde. Co później mamy sałatki w granicach 13, 17, a nawet $18. Fish and chips 18. No i oczywiście są jeszcze jakieś burgery i sandwiche Yes, you can. w granicach do $21 z tego co widzę. Że ceny wydaje mi się, że całkiem przystępne jak na to miejsce. Dajcie znać w komentarzu, jak wypadają w porównaniu do cen nad polskim morzem. No i wjechał clam chowder. Wygląda całkiem zacnie. Zaraz to spróbujemy. Dali mi łyżkę, dali mi łyżkę. Dobra, próbujemy. Dokładnie. Smakuje tak jak powinien. Super. No i zobaczcie jaka różnica. Taki sam talerz clam chowder kosztował w Monterey, czyli to co pokazywałem w poprzednim odcinku, $16. Tutaj kosztuje 8. A Monterey jest dosłownie, jak tutaj spojrzymy tam prosto, no to jest po drugiej stronie tej zatoczki. Także kawałek dalej, a ceny o połowę niższe. I tak wygląda fish and chips, wersja dla dzieci za $12,50, a tak wersja dla dorosłych za $16. No i słuchajcie, pojedliśmy, a ja przy okazji chciałem Wam przedstawić kogoś. Jest z nami Hello, dzisiaj Szyn. Sylwia Gorajek z, powiedz, Tajniki Ameryki. Teraz jako America Unlocked możecie sobie znaleźć śmiało i jeżeli myślicie o Stanach poważnie, interesuje Was zielona karta i macie fajne kariery, rozwijacie się w tym, co robicie, to niewykluczone, że jest dla Was droga i ja właśnie na nią nakierowuję prosto z pasji, pomagam i zapraszam do American Unlocked. ja pod tym filmem umieszczę linka do strony Sylwii i sam ze swojej strony serdecznie polecam. O, właśnie Krzysiu, bardzo fajnie, bo Ty jesteś częścią Tajniki Ameryki. Tak, Jeszcze, którą właśnie przebranżawiam na American Unlocked, ale się tak poznaliśmy tak się poznaliśmy. przez klub dokładnie. Tajniki Ameryki. Dokładnie.
a ty z kolei przez szeryfa Przez dowiedziałeś się. szeryfa USA, tak. No i właśnie, wszystkie drogi prowadzą do American Locked. Także zapraszamy. Wiele osób już na tym bardzo fajnie skorzystało. Zapraszam i dzięki wielkie. Oj. Także wbijajcie na stronę Sylwii. No i teraz po jedzonku jeszcze chwila na plaży, może jakiś spacerek i wracamy na kemping. A tutaj zobaczcie, jaka zabawa. Ktoś sobie ustawił figurki różne. Super. A w końcu zrobiło się ciepło. Piękna pogoda. Chciałem Wam jeszcze pokazać amerykańską formę parawanu, czyli jak wieje, żeby się osłonić, można sobie zbudować na plaży taki domek. Może wtedy osłaniamy się i od wiatru, i od słońca. Tadam! Psy się chyba w miarę dogadały. A? Że psy się chyba w miarę dogadały. No, trochę się poszczekało, ale tak zabawnie, nie? Bez agresji. Jest dobrze, jest dobrze. Współżyją. No i niestety stały obrazek, o którym Wam wcześniej mówiłem, to bezdomni. Tutaj w Kalifornii. Także taki stan, można powiedzieć, kontrastów strasznych. Z jednej strony bogaci ludzie, tak? Bo tutaj biedni nie mieszkają, szczególnie nad oceanem. No a z drugiej właśnie z drugiej strony ci bezdomni ludzie tak naprawdę pozostawieni bez pomocy. Smutny widok. A tu jeszcze nad promenadą takie ciekawe, no nie wiem w sumie jak to nazwać, mozaiki, kafelki. Bardzo przyjemne miasteczko. Naprawdę myślę, że warto tu przyjechać. No i cenowo, tak jak było widać w restauracji, też nie najgorzej, jeśli chodzi o Kalifornię. A my wracamy na kemping, na wieczorną część programu. Witam w kolejnym dniu. Prowadzę piłkę, więc nie będę się patrzył w kamerę. Dzisiaj dzień plażowy. Przyjechaliśmy na Sunset Beach. To jest taka plaża pomiędzy Monterey a Santa Cruz. I tutaj wjazd kosztuje $10 na cały dzień. Można zostać do momentu zachodu słońca. I ta plaża znajduje się obok takiej miejscowości, która się nazywa Watsonville. Po jednej stronie są pola, dosłownie pola truskawek. Tam dużo ludzi pracuje i zbiera te truskawki w tym momencie. A po drugiej stronie, no to właśnie jest jedno z tych pól, które jeszcze jest nie obsiane czy nie obsadzone. A po drugiej stronie jest plaża, na którą za chwilę zejdziemy. Ja muszę wziąć piłkę w rękę, bo tutaj jest tak troszeczkę stromo w dół, więc nie chcę, żeby kogoś trafiła. Dzień plażowy, zrobiło się naprawdę cieplutko. Plaża, z tego co widzę, jest pusta. Nie ma tłumów, a w zasadzie nie ma nikogo. Prawie nikogo. No i plaża jest tutaj. Tutaj akurat są dwie plaże. Ta, na której jesteśmy, jest, że tak powiem, przyjazna dla psów, czyli możemy tutaj spokojnie z naszymi pieskami się rozbić. A plaża troszeczkę dalej, ten sam wjazd, jest tylko dla ludzi. I tutaj też jest informacja, ta z tym przekreślonym pieskiem, oznacza, że nie można
Znaczy wszystkie psy muszą być na smyczy, tak? To mówi też ten obrazek po prawej stronie. Można sobie rozpalić ognisko. Nie można jeżdżać samochodem na koniu i nie można tutaj kempować pod namiotem. I tak się rozglądam, podejrzewam, że no tak, jesteśmy oczywiście poza sezonem, jest połowa kwietnia albo końcówka kwietnia, więc nie ma dużo ludzi, ale wydaje mi się, że ta plaża jest tak pomiędzy Santa Cruz i Monterey, że tu nawet w sezonie powinno być pusto. Także też fajna miejscówka, jeśli nie lubicie tłumów, żeby sobie tutaj przyjechać i spędzić dzień. Zobaczcie. Szeroka, piękna plaża. A tam na górze jakie fajne domki. Nie no, super. Naprawdę piękna, szeroka plaża. No i w końcu ciepło. Zobaczcie, ciekawe czy będzie widać efekt takiej jakby, nie wiem czy to jest mgiełka, która idzie z fal, czy po prostu tutaj jak te fale pozostawiają taką mokrą przestrzeń, to czy to paruje od tego słońca. Super to wygląda. A tu takie coś można też zbierać na plaży. Jak to się nazywa? Sand dollars. Sand dollars, czyli po polsku Piaskowe te. piaskowe dolary, tak? Piaskowe dolary, no. Super. Także różne muszelki, też frajda dla dzieci. Nie, no mega wygląda ta mgiełka, która się tutaj przewala przez plażę. Jeszcze raz pokażę. Mam nadzieję, że będzie widać. No i te domy na tej skarpie, bajka. No i zobaczcie, co tu się wydarzyło. He's hanging on, So he's alive. but missing. Oh, he had a fight probably. Yep, it looks alive. That's color. Yeah. There you go. No i takie właśnie krabiki można znaleźć też na plaży. Żywe. Że można zobaczyć, tylko pamiętajcie, żeby wypuścić później z powrotem. Nie męczyć zwierzaka. A tutaj psy szeryfa kopią dziurę do Chin chyba, Do nie? Chin, tak, do Chin. To jest nowa rasa w ogóle, to jest śląska akita fedrująca, moi drodzy. Jakście widzieli moje podwórko, jak wygląda mój ogródek, to jest same takie dziury. Już wyrwały dwa pieńki, które zostały po drzewach, które ścieliśmy, już je wykopały i pogryzły, a teraz po prostu fedrują w trawniku. Na szczęście to ja mogę fedrować gdzie chcą, więc jest luzik. No dobrze, nie musisz usuwać pieńków, zrobiły za ciebie. Dokładnie, tak. Dobrze, niech zużyją energię. A no lepiej spać. Tak jest. Powiem wam, że byłem na kilku plażach w swoim życiu, ale jeśli chodzi o piasek, ten tutaj nie jest zły, jest całkiem fajny, ale i tak w dalszym ciągu wygrywa Bałtyk. Najlepszy piasek na świecie. Macy, go that way! No i teraz ja się trochę pobawię z latawcem. No i słuchajcie, kończymy dzień na plaży. Przyszedł taki wiaterek jeszcze większy niż wcześniej. I generalnie słońce jest ciepło, ale ten wiatr wszystko psuje.
około 20, chyba kilku stopni dzisiaj Celsjusza. Także całkiem przyjemnie, no ale niestety wiaterek ochładza te przyjemne odczucia. Także wracamy na kemping, coś zjeść, a i później zobaczymy, czy zostaniemy na kempingu, pójdziemy na basen może, a jutro jeszcze jeden dzień przed nami. Witam w kolejnym, przedostatnim dniu kempingu. Przedostatnim, bo jutro rano się zwijamy i wracamy do Nevady. A dzisiaj postanowiliśmy, że pojedziemy w to miejsce obok Monterey. Nie wiem, czy pamiętacie z pierwszej części. Była taka plaża i kawałek oceanu i za nią taka wysepka mała. I dzisiaj tam ma być, ogólnie ma być odpływ o godzinie 12 chyba 30 i powinno dać się dotrzeć do tej wysepki w miarę suchą nogą, a po drodze będzie prawdopodobnie możliwość oglądania różnych żyjątek, które żyją w oceanie. Także wybieramy się tam, no i zobaczymy jak to wygląda. No, jesteśmy na tej samej plaży co w części pierwszej. Pogoda jest o wiele lepsza. A przy okazji chciałem Wam też pokazać tutaj zaparkowany taki samochód. Gość sobie walnął napis Wietnam Weteran. W ogóle tutaj jest duży szacunek właśnie do wszystkich mundurowych zawodów, dla tych, którzy służą, służyli i w sumie bardzo mi się to podoba. Ale zobaczcie teraz, zupełnie inny widok w porównaniu do tego, jak byliśmy tutaj poprzednim razem. Nie mówię, że lepszy, po prostu inny. Tamta pogoda też miała swój urok. No i jak widzicie już pewnie stąd, tam ta była wysepka, tu było normalnie ocean. Także odpływ już się zaczął. No idziemy zobaczyć, jakie żyjątka uda się znaleźć w tym oceanie, na tym dnie, które zostało odkryte. No i zobaczcie, tutaj ostatnio była woda, jest odpływ, nie ma wody. Jakbyście byli zainteresowani tym, jakbyście chcieli zobaczyć ten odpływ, no to są strony, na których można sobie sprawdzić, kiedy i w jakim miejscu dokładnie ten odpływ będzie. Ja jak nie zapomnę, to postaram się umieścić link pod tym filmem, z którego będziecie mogli skorzystać właśnie. A idziemy teraz na poszukiwania jakichś dziwnych żyjątek. No i już przeszedłem na tą wysepkę. Za mną zostawiłem plażę. Ciekawe, jaki tam będzie widok na ocean. Tutaj po tych skałach chodzą sobie kraby. Nie wiem, czy tutaj gdzieś jednego widać. Taki czarny z czerwonymi końcówkami, więc trochę się wtapia w otoczenie. Ale ogólnie takie widoczki. Całkiem przyjemnie. Dobra, tam są dwa kraby. One są strasznie płochliwe. Nie wiem, czy widzicie tego gościa. O, właśnie ucieka. O, i się schował. O, tu kolejny. Siema. Tu jest kolejny. Spróbuję tam podejść. Strachliwe strasznie. Tam jeszcze w dziurze kolejny krabik. Mały. Może trzeba uważać, żeby się tam nie pieprzyć, bo wiedziałem, że byłby duży problem z wyjściem z czegoś takiego.
To jest normalnie masakra. Stawiam kroka i one się chowają pod tymi skałami, także jest ich tutaj naprawdę dużo. Fajna atrakcja dla dzieciaków też. Proszę, tam mają jakąś siateczkę małą i łapią żyjątka. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, na koniec trzeba pamiętać, żeby je z powrotem wpuścić do wody, bo zwierzątek pod żadną postacią nie można męczyć. No i słuchajcie, idę sobie dalej, na drugą stronę tych skałek, a tutaj Canadian Goose, czyli to pewnie będzie gęś kanadyjska. Wygląda na to, że siedzi sobie na jajkach, właśnie na tej wysepce. Super, tutaj odsłonięta jest od wiatru. O, tu jest tak lekko wyżej, jest niżej. Jest na słonecznionym miejscu, także ma cieplutko. No i po drugiej stronie tej wysepki, wcześniej byliśmy tam. Po drugiej stronie teraz jestem i tutaj też widoczki są przepiękne. Kolor tego oceanu to jest po prostu bajka. O, tutaj dzieciaki mają zabawę w łapanie krabików. Naprawdę super sprawa, żeby przyjechać dla samych tych widoków. No i jeśli macie dzieci, to oczywiście one też będą coś z tego miały. Może dzieci tak bardzo widoki nie interesują, ale mogą poobcować trochę z przyrodą. Zobaczcie jeszcze tutaj. Też taka dziwna, ciekawa forma jakiegoś żyjątka. Nie wiem co to jest, przyznaję, bez bicia. Natomiast jak ocean to wyrzuca na plażę, to wygląda to jak ogromne łuski, rybie łuski. No, tu mam nadzieję, że widzicie też dobrze. Taka oto piękna rozgwiazda. Tutaj obok w tle pewnie słychać dzieciaki jakieś, które właśnie szukają różnych rzeczy i są bardzo podekscytowane tym, że znalazły kraba. A ja znalazłem rozgwiazdę. No i tutaj kolejny krabik. Ten krab jest inwalidą, nie ma jednego, jak to się nazywa, szczypca, ale nadal pewnie jest niebezpieczny. Dawaj, złap to. No, próbuję. Nie chciałem, żeby mnie uszczypnął, a nie będę go stresował. Niech sobie idzie dalej. No i zobaczcie, jakiego szczypca znalazła moja córka. Że te kraby naprawdę potrafią rosnąć do dużych rozmiarów. Przynajmniej na to wygląda. A tutaj ciekawe, czy zdech, czy po prostu stracił w walce. No i tutaj to, co pokazywałem poprzednio. No tu kolejne jakieś żyjątko. Nie wiem, co to jest. Ale żyje. Po dotknięciu reaguje. No i moje dziecko mnie właśnie uświadomiło, że to, co przed chwilą znalazłem, to prawdopodobnie jellyfish. I żeby tego nie dotykać, bo można się poparzyć. Może mi palec nie odpadnie. Zobaczymy. No i tutaj jeszcze takie małe bajorko. I też przed chwilą widziałem jakieś małe rybki. Nie wiem, czy to jest na pewno jellyfish, ale prawdopodobnie jellyfish. O, tam coś przepłynęło przed chwilą. Naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Szczególnie dla dzieci. No i doszliśmy już tutaj z moją córką do momentu, gdzie zaczyna się woda. A tutaj zobaczcie, panowie coś mierzą. Nie wiem, czy widać taką jakby linkę, to jest taśma. Coś chłopaki mierzą. Może jak mi się uda tam do nich dojść, to podpytam, o co chodzi. Dobra. Powiedz, jak to się nazywa jeszcze raz? Sea urchins? Sea urchins. Martwe wygląda tak jak na twojej ręce, a żywe to są te fioletowe żyjątka tam. A i one są, czyli ta skorupka jest pokryta tymi takimi odnóżkami jakby? No chyba tak. Chyba tak. No ciekawe. O,
O, tutaj też jest jeden. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Tutaj. A tutaj jeszcze rozgwiazda pod wodą. Ok, porozmawiałem chwilę z chłopakami. Okazuje się, że to są studenci i robią swój final project na studiach i badają, w jakiej odległości te pomarańczowe rozgwiazdy, które Wam pokazywałem, w jakiej odległości od siebie mniej więcej się znajdują i czy są jakieś miejsca, w których szczególnie lubią przebywać. No, także fajne studia w sumie, nie? A ja, żeby było ciekawiej, wybrałem się jak te laski na giewont w szpilkach, a ja się wybrałem w klapeczkach i chodzę po tych kamulcach. Może uda się nie skręcić kostki, zobaczymy. I... O kurwa! Mało brakowało. Chciałem powiedzieć i z powrotem na plaży. Zobaczcie, kogo spotkałem. Siema, Chip and Dale. Co tam słychać? O, jeszcze jeden jest. Chyba gniazdo tutaj mają. Chodź się przywitaj. Nie mam nic do żarcia dla Ciebie. Aha, to idę. Takie wiewióry nad całym oceanem. No i towarzystwo już zgłodniało. Dzieciaki głupieją z nudów. Już sobie pochodziły tam ile? No, prawie 2 godziny. Więc jedziemy coś zjeść. A jak widać, odpływ nadal, jak to powiedzieć, nie wrócił? Nadal jest odpływ, o, może tak. A dzisiaj lunch w takich okolicznościach przyrody, z takim pięknym widokiem na 2 kominy. Ale niech Was nie zwiedzie ten widok, tu już jest dużo ładniej. A żarcie zapowiada się naprawdę dobre. Przenieśliśmy się do środka, bo trochę wieje nieprzyjemnie. No i oczywiście clam chowder. W chlebku, najlepszy na świecie. My już po jedzonku. Powiem Wam tak, wzięliśmy najpierw 2 clam chowder, fish and chips i jeszcze takie combo and chips i zapłaciliśmy za to z napiwkiem już $80. Natomiast dobraliśmy jeszcze jeden clam chowder, bo jedno z dzieci chciało, czyli dodatkowe nam chyba 16 czy $15. Czyli w sumie za tak jakby 5 obiadów wyszła niecała 100, co uważam, że na te rejony jest bardzo dobrą ceną. Także jak podróżujecie jedynką i przejeżdżacie w tych rejonach, to jest to miejscowość Moss Landing, a knajpa, za chwilę Wam pokażę, nazywa się Sea Harvest. O Jezu, ale się obżarłem. Naprawdę niepożałowane porcje. Znajduje się taki ogromny parking, także nie ma na pewno problemu z zaparkowaniem. I tutaj mam nadzieję, że widać logo. Także polecam miejsce. Smacznie i cenowo naprawdę spoko. Wróciliśmy na kemping. Dzisiaj jest piątek, więc jest poza sezonem, więc w piątki są tylko te aktywności, o których Wam mówiłem w poprzednim odcinku. A tu właśnie jesteśmy przy palmach, które ja wcześniej pokazywałem. I mój syn oczywiście wspina się po jednej z tych palm. W kroksach. No, fajnie. Profesjonalne buty do wspinaczki. No i dzisiaj domek jest też otwarty. Zobaczymy, co jest w środku.
nikogo nie ma, ale są jakieś kolorowanki, kredki, flamastry. Także można sobie, dzieci mogą sobie coś tutaj podziałać, a to są jakieś gry jeszcze planszowe. Ciekawe, czy te amerykańskie dzieci jeszcze wiedzą, do czego to służy. I obok są jakieś te zajęcia z wyrobu tam czegoś, nie wiem, zobaczymy, o co chodzi dokładnie. So I'm going to give you this special paper. I don't know how to do And you get to like draw on it, right? Yes, you have to draw on the correct side. You're going to put it on the stencils that you want to use. So we have some Earth Day stuff going on here because the other day was Earth Day and we're celebrating it. Do you have a banana slug? Dobra, Adela, wytłumacz, co będziecie robić. Będziemy kolorować. To jest taki specjalny plastik jakby, tak? Pod spodem jest przyczepiony na taśmę obrazek i trzeba go odrysować, tak? No i potem gdzieś tam włożą i się zrobi takie mniejsze i będzie taki jakby keychain. A, i będzie taki bryloczek do kluczy z tego się zrobi, jak to się zmniejszy, tak? No dobra. No i właśnie dzieci tak to kolorują. Jak już skończą, to trzeba oddać tej pani, która im to wcześniej wydała. Ona to wytnie. I z tego co rozumiałem, ma to włożyć do jakiegoś piecyka i to się zmniejszy. A, i to jest taki specjalny piecyk. Teraz zobaczymy. There we go. Wow, it shrinks a lot. There we go. And then I'm gonna get your other one on right now. Get that going. No i z takiego czegoś odrysowanego powstał między innymi taki breloczek. Można sobie wybrać też, żeby przyczepili do tego magnes i wtedy jest magnes na lodówkę. I taka zabawa dla dzieci $5. No w ogóle odżył dzisiaj ten camping. Chyba będzie full na weekend. I teraz zobaczmy, jak wyszły breloczki. Co my tu mamy? Mam takie dragon coś tam i banana slug. banana slug i żaba. Macy, what did you do? I did a KOA thing for my friends to know about, and I did this cute little axolotl. Nice. And Adela? Zrobiłam taką żabkę i też zrobiłam taką... Żabka i kwiatek. Super. No i dzieci zadowolone. I najważniejsze. W ogóle powiem wam, że kemping odżył. Co chwilę wjeżdża jakaś przyczepa. I tu jest z Bay Area, San Francisco, San Jose. To jest pewnie z godzina drogi. Może trochę więcej. Także w sumie nic dziwnego. No, ludzie mają blisko, jest fajny teren. Do tego pogoda się zrobiła, więc można wyciągnąć przyczepę i przyjechać i trochę odpocząć. No cześć moi mili, to już kolejny dzień. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, tak samo jak nasz kemping. My już jesteśmy spakowani, przyczepa złożona. Ruszamy za chwilę do domu. Przed nami 250 mil mniej więcej do pokonania. Ja mam nadzieję, że ten odcinek zarówno jak i część pierwsza wam się podobały. Jeśli tak, to proszę o komentarz i oczywiście subskrypcję. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie planowania trasy wycieczki po zachodnim wybrzeżu, to walcie śmiało w komentarzach. Ja dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam, cześć!